Kiedy 17 września 1939 roku armia sowiecka zdradziecko napada na Polskę, do niewoli wzięte zostają cofające się przed Niemcami oddziały polskie. W sumie ponad 450 000 żołnierzy. Wierzą radzieckim obietnicom, że zostaną przerzuceni przez granicę, by dalej walczyć we Francji. Wkrótce wszelkie nadzieje rozwiewają się. W niewoli pozostaje 240 000 żołnierzy, osadzonych w 8 obozach jenieckich i zmuszonych do niewolniczej pracy. Więźniowie przetrzymywani są pod gołym niebem, w namiotach, ziemiankach, w zrujnowanych klasztorach, w prowizorycznych barakach, w więzieniach. Wszędzie rozstawione są głośniki, z których puszczane są propagandowe kawałki na zmianę z Chopinem. Indoktrynacja nie ustaje. Chłód już w październiku jest tak dotkliwy, że żołnierze masowo zapadają na zapalenie płuc. Rozpaczliwie szukają schronienia pod dachem, choćby na ziemi, pod pryczą. Szczęście mają ci, którym udaje się zdobyć kartki z książek. Można się nimi przykryć. W listopadzie nocą mróz dochodzi do -35 stopni. W łagrach, do których trafiają oficerowie i policjanci, w Starobielsku, Kozielsku i w Ostaszkowie, brakuje dosłownie wszystkiego. Nawet woda jest reglamentowana. Żeby dostać wiadro, ustawiają się wielogodzinne kolejki. Do obozu starobielskiego trafia pojmany w Chmielku hrabia Józef Czapski, malarz, absolwent krakowskiej akademii. Pierwsze tygodnie niewoli to wrażenie zupełnego otępienia zmysłów. Żaden widok, zachód słońca nie robi na nim wrażenia. Dopiero pod koniec listopada następuje przełom. Powraca przeżywanie kolorów i formy. Czapski zaczyna portretować więźniów. Wspomina 2 podniosłe momenty w życiu obozowym. 11 listopada i Wigilię Bożego Narodzenia 1939 roku. W dzienniku odnajdujemy przedstawienie jeńców śpiewających kolędy. Wśród sportretowanych jest świetny grafik Edward Manteuffel, znany przed wojną ilustrator i twórca wystroju polskich transatlantyków. Manteuffel ku pokrzepieniu serc przygotowuje w sekrecie matrycę graficzną, z której odbija na opłatku obrazek świętej rodziny. Józef Lipiński, malarz, więzień Starobielska, rysuje wnętrze jednego z baraków. Zdarzają się nawet 3-piętrowe prycze. Więźniowie chodzą ulicą Lwowską Norwida, bo przejścia między rzędami nazywane są nazwami ulic. Najdziwniejsze konstrukcje z prycz i skrzynek stoją w Szanghaju, baraku stworzonym w cerkwi. Jest to dosłownie miasto, sięgające aż po sklepienie świątyni. Wieczory spędzane przy słabych lampkach elektrycznych w półmroku upływają na wspólnym czytaniu i rozmowach. Takie scenki szkicuje w Kozielsku Stanisław Westfalewicz, rysownik i malarz, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W marcu robi się cieplej. Sowieci rozpuszczają plotki o zwolnieniach. Codziennie z obozów odchodzą kilkudziesięcioosobowe transporty. Więźniowie wyczekują na dzień, kiedy ich nazwiska znajdą się na wyczytywanych listach. Obozy do końca kwietnia pustoszeją. Rosjanie utrzymują, że jeńcy wrócili do Polski. Wśród ostatnich wywożonych znajduje się Czapski. Ładują ich do więźniarek.
Na ścianach wagonu jeńcy znajdują polskie napisy. Wysadzili nas koło Smoleńska. Garstka trafia do obozu Pawliszew-Bór, a potem do Gryazowca. W sumie 400 więźniów spośród 15 000 skoncentrowanych w Starobielsku, Kozielsku, Ostaszkowie. Wszyscy oni są zawziętymi wrogami władzy radzieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju radzieckiego, mówi Beria w notatce do Stalina, uzasadniając konieczność rozstrzelania jeńców i 11 000 więźniów. Wśród ocalonych więźniów ze Starobielska jest Józef Czapski. Przez 50 lat uważa, że jego uratowanie było dziełem przypadku. Dopiero pod koniec życia dowiaduje się, że został uwolniony, jak i 47 innych więźniów, na polecenie ambasady niemieckiej. Z Kozielska uratowani zostają 3 artyści: Stefan Sienicki, Zygmunt Turkiewicz, Stanisław Westfalewicz. Szkicują zabudowania obozowe, rysują portrety kolegi Aleksandra Witliba. To dzięki Witlibowi ocaleją rysunki tworzone w obozie. Witlib jeszcze z Kozielska zachował pudełko na szachy, w którym sekretnie przechowuje rysunki współwięźniów. 14 sierpnia 1941 roku zostaje zawarty układ Sikorski-Majski. Więźniowie dołączają do armii polskiej Andersa. Trwają poszukiwania jeńców Starobielska, Kozielska i Ostaszkowa. Mówi się, że są przetrzymywani na Półwyspie Kolskim albo nad Peczorą. Trwa walka z czasem. Nadchodzi kolejna bezlitosna zima. W łagrach przetrzymywane jest ponad 100 000 Polaków. Wielu zapomnianych nie wie, że podlega amnestii. Jednym z tych, którym udaje się dotrzeć do armii, jest Adam Kossowski, więziony nad Peczorą w Koźwie. W 1943 w Londynie tworzy przejmujący cykl rysunków o życiu łagiernym. Dokumentuje barki śmierci na Peczorze, upiorne transporty w 40-stopniowym mrozie. Niepamięci. Z okruchów usiłują odtworzyć losy jednostek, czasami profesjonalnych artystów, innym razem amatorów. Nie zawsze się to udaje. O wielu więźniach, ofiarach zbrodni katyńskiej wciąż nic nie wiemy. Nawet tu, wśród prezentowanych zaledwie kilku autorów, wyłaniają się 2 postaci nieomal anonimowe: malarza Józefa Lipińskiego, więzionego w Starobielsku, zamordowanego w Charkowie, oraz Franciszka Kupki, więźnia Kozielska, rozstrzelanego w Katyniu. Prezentowane na wystawie prace są jedynym znanym świadectwem ich życia i talentu. Stłumiwszy w sobie oddech, który troską płynie, westchnąć w ciszy za wszystkich, co prześladowani, za tych, co uwięzieni
i którzy wygnani za tych, co leżą teraz na deskach cierpienia z otwartymi oczami na nieludzkiej ziemi. Stanisław Baliński.